Od początku lat 90. producenci samochodów próbują połączyć kilka nadwozi w jedno, kilka segmentów, na przykład kombi z SUV-em i jeszcze troszkę z coupé, czyli stworzyć tak zwanego crossovera. Niestety nie wszystkim się to udawało, na przykład całkowicie poległ Pontiac Aztek. Tak na dobrą sprawę, pierwszą firmą, która stworzyła z prawdziwego zdarzenia crossovera, był Nissan z modelem Kaszakujaka. Pierwszy Nissan na karoserii. I niewykluczone, że ostatni. To, czym zasłynął pierwszy Qashqai, to były spore gabaryty, to była duża gama silników, bo i benzynowe, i diesla. Można było nawet mieć wersję przedłużoną i dodatkowy rząd siedzeń w bagażniku, czyli był wtedy 7-osobowy. No i przede wszystkim miał naprawdę bardzo rozsądną cenę, w związku z czym kupowało go dosyć dużo ludzi. Jak będzie w tym wypadku? Na pewno mamy więcej Qashqaia w Qashqaiu, ponieważ urósł o 2 cm sam rozstaw osi względem poprzednika, a względem pierwszego Qashqaia to auto jest o 11 cm dłuższe. Natomiast Nissan chwali się, że pomimo, że dodał mu parę centymetrów tu i ówdzie, to jednocześnie go odchudził, bo na przykład przednie błotniki, przednie drzwi i maska są zrobione z aluminium, co odjęło mu 22 kg. Tylna klapa jest zrobiona z kompozytów, dzięki czemu zaoszczędzono 2,5 kg. Poprawiono nawet spawy na takie, które są lżejsze. I wiecie, jaki jest tego efekt? Że Qashqai trzeciej generacji jest o 100 kg cięższy od Qashqaia drugiej generacji. Czułem, że ten interes nie wypali. Ale prawdopodobnie jest to efekt tego, że teraz nie macie już wyboru między benzyną, między dieslem, między pojemnością, liczbą cylindrów, tylko jest tutaj jeden, jedyny silnik. Na szczęście 4-cylindrowy, benzynowy, niestety ma pojemność tylko 1,3 litra i występuje w dwóch odmianach mocy. Jedna ma 140 koni, druga ma 158 koni mechanicznych i to wszystko. Niczego więcej nie zmienicie, możecie jedynie sobie zamówić napęd na 4 koła. Tutaj w tym egzemplarzu jest napęd tylko i wyłącznie na przód, a silnik mamy 158 koni mechanicznych, a newtonometrów ma albo 260, albo 270, zależnie od tego, czy macie wersję z manualem, czy z automatem. Tutaj jest automat bezstopniowy, prawdziwy, japoński, porządny, solidny, nie hałasuje, dobrze jedzie, 270 newtonometrów. No, a cięższy jest dlatego, że już wszystkie te silniki mają mild hybrid, czyli jest tutaj dołożony silnik elektryczny i jest dołożona mała bateria i dlatego waga wzrosła o 100 kg. Ale też podobno rzekomo gute japońskie technologie, nic nie odpadło. Natomiast chodźcie, pokażę Wam jedną rzecz. Ta waga duża to jest też efekt zastosowania takich elementów jak ten. O, tu, widzicie? Taka pianka specjalna, żeby mniej tutaj hałasów było. Przepraszam. Natomiast jest to element wygłuszający. I ona waży mniej więcej 20-30 gramów, co też podnosi znacząco masę samochodu. Dobra, idźmy. Zacznijmy oczywiście od dupy strony, czyli skoro mamy do czynienia z SUV-em, który ma ponad 4,4 metra długości już, to jest tylko 3 cm mniej, słuchajcie, niż pierwszy Nissan X-Trail, który przecież był całkiem dużą nawet terenówką, a nie SUV-em. No więc, bagażnik ma... Co mnie macekam? Kto? Kto mnie dotknął? A ty to możesz. Bagażnik ma. Wszystko zależy od tego, jaką wersję wybierzecie, bo w podstawowych wersjach ma 504 litry pojemności, ale jak weźmiecie bogatszą, taką chyba N-Tecna się nazywa, to ma wtedy tylko 479 litrów pojemności, a jak weźmiecie napęd na 4 koła, to już ma tylko 440 litrów pojemności. Tu mamy troszkę bogatą wersję, więc ten bagażnik podobno ma 479 litrów. Silny kapeć twój. Tu ci go zostawię. O, spadł, dobra. Fajne jest to, że faktycznie macie tak, półeczki tutaj. No i możecie sobie tam regulować podwójne dno, nie wiem co tam będziecie trzymali. Kartofle, marchewkę, kalarepę, ciapy, kapcie znaczy się tego silnego. Natomiast fajne jest to, że możecie sobie... O, włóż to, dobrze. Natomiast fajne jest to i bardzo praktyczne, że to możecie sobie odwrócić i macie wtedy plastikową powierzchnię. Do przewożenia brudnych przedmiotów, jak znalazł, wtedy wystarczy tylko przetrzeć. Niefajne jest to, że jak to wyjmiecie, to powstaje tutaj nieregularna powierzchnia. To przeszkadza, to przeszkadza, to przeszkadza. Niefajne jest to, że to musicie albo zostawić w garażu, albo sobie wsunąć to tutaj, owszem, o. Ale wtedy jeszcze bardziej dodatkowo Wam ogranicza to powierzchnię, bo to naprawdę niewiele... O Jezu. Bo to zobaczcie, o. I tutaj jeszcze ten w dodatku nie może wejść tutaj
O, ni cholery nie można go nijak tutaj wcisnąć. Do dupy rozwiązanie, mówiąc szczerze. A jeszcze gorsze jest z tym... O, ja teraz nie mogę tego wyjąć. A jeszcze gorsze jest to, że zobacz to. To jest wykonanie japońskiego samochodu. Czy japońskiego, który jak znam życie jest produkowany w jakiejś Francji. No, ale wyciszone dobrze znowu. Tu jest bardzo dobrze wyciszone. Jest taka fizelina, jaką moja babcia w kapciach miała. O, też były dobrze wyciszone. Jak chodziła to nie, po strychu, to nie było słychać. I jest koło zapasowe i to jest właśnie Bose, które ogranicza nam w tych wyższych wersjach pojemność bagażnika. Zastosowanie wzmacniacza tutaj z tyłu i koła zapasowego. Kurwa, i teraz to znowu tam włożyć. Ja pierdo! No powiem Wam, bo generalnie tu, jeżeli chodzi o ten bagażnik, to niewiele rzeczy tutaj wzbudza moje zaufanie. Nawet to, jak zrobiono te klamerki. No na Boga! To kurna, co to jakieś... Wiecie co, mam wrażenie, że oddali ten bagażnik do wykończenia 6-latkom w przedszkolu w ramach zajęć plastyczno-technicznych. O, na plus, że tu jest gniazdo zapalniczki i haczyk, kurwa. Zobaczcie, jak ten haczyk jest zrobiony. Na drukarce 3D cały ten panel tutaj zrobiono. O, elektryczne zamykanie. Jak ładnie daje znać. A jak się kopnie, to się otworzy? Jaki koń jest, każdy widzi. Koń jest wysoki, koń ma 1,93 m i koniu się tutaj mieści z nogami. Może je wsunąć sobie pod fotel. Na kolana jest znośna ilość miejsca, jak na samochód, który nie ma nawet 4,5 metra długości. Przecież jest podłokietnik, ma cup holdery, jest miękki. Są dwa gniazda, jedno USB tradycyjne, drugie USB-C. Jest nawiew dla pasażerów na tylnej kanapie. Poza tym, że nie mam miejsca nad głową, to jest tu naprawdę całkiem przyzwoicie. Zobaczcie, jest tutaj szklany dach, ale nawet gdyby go nie było, no to już wyprofilowanie tutaj samego tego dachu z tyłu, bo ja nie uderzam w szklany dach, tylko już w podsufitkę, no całkowicie dyskwalifikuje to auto jako środek transportu dla ludzi, którzy mają ponad 1,80 m i chcą usiąść na tylnej kanapie. Natomiast dzieciom będzie tu bezwzględnie na pewno bardzo wygodnie. Jestem zaskoczony jakością tej skórzanej tapicerki. Chyba nawet prawdziwa, bo wołowinę czuję. I to japońska. Kobe? Chyba tak. Bardzo ładnie jest zrobiona ta perforacja, bardzo ładne są wszystkie te przeszycia tutaj. No pod tym względem naprawdę duży szacun. Lubię też to, że tutaj całe drzwi zasłaniają próg, więc się nie uwalicie, nie ubocicie, ała. O, tak to widać i nawet on jest zasłonięty aż tutaj do nadkola. Więc pod tym względem spoczko. Z tyłu wykonanie drzwi, plastik, 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 plastik. Tutaj jest wstawka z ala skóry, bo to już czuć, że to jest taki Sky, natomiast dosyć nawet miękki, no właśnie nie miękki. Wygląda na miękki, ale wcale nie jest miękki ten boczny podłokietnik, co nawet słychać jak silny. Mam nadzieję, że teraz zrobisz tą wstawkę. Natomiast genialnie otwierają się drzwi. Dla dzieciaków na przykład. Jest wtedy to wyjście z tego auta, zobaczcie, bo prawie pod kątem 90 stopni, 85 dokładnie. Więc to jest naprawdę bardzo przydatna i praktyczna rzecz. Stoję tak, patrzę na niego i powiem Wam, że jest inny. I to można rozpatrywać w kategoriach albo zalety, albo wady, ale naprawdę wygląda po prostu inaczej niż większość crossoverów na drodze. Tu oczywiście mamy bogatszą wersję, która ma m.in. 20-calowe koła, lakier metalik, czarny dach. Proszę silne, a nie, z tyłu dzisiaj znowu. Natomiast powiem Wam, że w środku, tutaj z przodu, to jest jakby luksusowo. Kurde, jak nie Nissan. O ile pierwsza generacja, a nawet trochę ta druga, były dosyć tandetnie wykonane. Dużo tam było plastiku, hektary tu się rozciągały przed Wami. To tutaj drzwi mięciutkie, to pod szybie tu. Gdzie będziesz silny pokazywał? Na prawej czy na lewej? Gdzie wolisz? Tu. To mięciutkie pod szybie. To mięciutkie, ten plastik pojawia się dopiero tutaj i tutaj, czyli tam, gdzie przestaje Was razić. Tutaj bardzo ładna wstawka, taka, nie jest to nawet drewno, tylko jakieś może plastikowe, ale bardzo ładną ma fakturę. To jest mięciutkie, bardzo ładne te przeszycia. Nawet tutaj daleko z przodu ten materiał nie jest ordynarnym, chamskim, twardym plastikiem, tylko jest bardzo przyjemny i miękki. Dopiero tutaj są takie plastiki twardsze.
ale na przykład tu ten boczek znowu zrobiono miękki, więc jak uderzam nawet w niego kolanem, to nie mam z tym większego problemu. No wow, pod tym względem. Są tu oczywiście te wstawki z fortepianowego lakieru czarnego i pewnie one będą się i kurzyły, i brudziły, ale też jest ich rozsądna ilość. Nawet ten panel środkowy zrobiono już nie z piano i to jest fajne, ponieważ on ma znowu tę fakturę taką czarną, szczotkowaną jakby i jest bardzo przyjemny w dotyku. No jestem tutaj pod tym względem pod wrażeniem. Jednocześnie, co też bardzo mi się podoba, pozostaną przy wielu klasycznych przyciskach, na przykład do sterowania klimatyzacją, czy do przełączania trybów jazdy. O, tutaj. One się wyświetlają nie na tym ekranie, tylko tu na tym centralnym. I mamy je 3. Sport, Standard i Eco. W Eco pojedziemy teraz, bo przecież jedziemy powolutku. Chciałbym tylko zresetować. Zmień widok wyświetlacza, źródło dźwięku, wyświetlanie osobisty, a w utrzpyjaz. Bardzo ładnie napisane. Po jakiemu to było? A w utrzpyjaz. Awaryjne utrzymanie pasa jazdy. To chyba będzie to, wiesz? Jak mi się wydaje. A w utrzpyjaz. Komputer pokładowy od uruchomienia. To nie ja jeździłem, więc nie zwracajcie na to uwagi. Teraz zresetujemy wszystkie, potwierdzimy. Bardzo intuicyjnie, ładnie to jest tutaj przemyślane. Ciach. Bardzo, naprawdę. Nie mam uwag co do tego. Podłokietnik jest? Jest. Nawet, znalazłem okulary. O, szkurna! Dobrze, że mam asystentów pasa jazdy. Żeby dostać tu coś wyciągnąć, naprawdę trzeba zgiąć się w chińskie 8 jak rosyjska baletnica. Albo jak paralityk. Natomiast ma 2 cup holdery. I tu się można trzymać napoje. No. I dach się odsuwa. Odsuniemy sobie daszek? W sensie ruletkę? I dlaczego jak przytrzymam chwilę, to on do końca nie może automatycznie sam zjechać, tylko muszę ten palec tu tak trzymać. Dach się nie otwiera, nie przesuwa, ma tylko i wyłącznie roletę, ale jest po prostu ogromny i faktycznie widoczność przez niego jest baja. Jeszcze tutaj znalazłem kabel i zobaczymy, czy ma Apple CarPlay. Natomiast, jak mawia nasz kolega ze Stanów, zobaczymy, czy ma Apple CarPlay. Tutaj się włoży tu w gniazdo, tak to mi to robi. I wtedy tu mnie na wyświetlacz się trzeba nacisnąć tak. O, czy chcesz? Chcę. iPhone, nie połączony. Dlaczego nie połączony? Pozwolę. O. Dobra, ma Apple CarPlaya. Ma. Włącz CarPlay bezprzewodowy, czyli ma też CarPlay bezprzewodowy. Brawo! Czyli co, odłączę? No dobra, grunt, że ma Apple CarPlay. Na całym ekranie, dosyć ładnym i czytelnym ekranie. Ma też, jak odłączę Apple CarPlaya, ładowarkę bezprzewodową. I też doskonale rozwiązaną, ponieważ podbitą gumą, więc się nic tu nie przemieszcza. I w idealnym rozmiarze, zobaczcie, nie lata na boki, nie lata na przód, tył, bo jeszcze ma tutaj takie specjalne barierki. Ładuje telefon i oprócz tego ten telefon widzicie, więc jak coś zadzwoni, coś przyjdzie, coś będziecie chcieli choćby zerknąć jednym oczkiem, co każdy z nas robi, nie bądźmy obłudni, to będziecie wszystko tutaj widzieli. No dobra, to teraz przejdźmy do wad, które Nissan tłumaczy, że są zaletami. Na przykład to, że mamy tutaj tylko 1,3 litra, to, że mamy tylko 158 koni, to, że jest to połączone z bezstopniową skrzynią biegów i to, że jeszcze mamy tutaj miękką hybrydę, czyli MHEVA, tłumaczy dokładnie tak. Uwaga! Zalety samochodu elektrycznego, wygoda samochodu spalinowego. Naprawdę, zalety samochodu elektrycznego. Bateryjka tutaj jest taka jak w Waszym kalkulatorze. Silnik elektryczny taki jak w zdalnie sterowanej zabawce Waszego dziecka, a oni mówią o zaletach samochodu elektrycznego. A najgorsze jest to, że to po prostu nie jedzie. Wbijacie pedał gazu w podłogę i macie wrażenie, patrzycie w lusterka, czy czasem nie ciągniecie za sobą kotwicy. Potem sprawdzacie, czy czasem ręczny nie jest zaciągnięty, ale okazuje się, że nie jest. O, można tutaj elektryczny ręczny w czasie jazdy zaciągnąć. Patrz, jak wyhamuje. Uwaga. O. Troszkę powkurzaliśmy producenta z tyłu, bo chyba światła stopu się nie zapaliły. Drugą wadą, która jest szczególnie odczuwalna podczas jazdy, właśnie taką wadą, jest to,
Jak mała jest tutaj niska sztywność całego nadwozia i jak kiepskie jest zawieszenie z tymi 20-calowymi felgami. To je przede wszystkim tutaj czuć. Samo zawieszenie dosyć dobrze wybiera nierówności, natomiast ta niska felga powoduje, że jedziecie jak po kostce brukowej fotelem obrotowym albo deskorolką. Znacie to uczucie pewnie, nie? Jak wjeżdżacie. To mniej więcej tak się to tutaj czuje. Ale najbardziej to drażni i czuć jest niestety tę niską sztywność nadwozia. Bo tutaj to wszystko na tych wertepach pracuje najzwyczajniej w świecie. Jak skręcę kierownicą w lewo, skręca w lewo. Jak w prawo, to w prawo, natomiast nie można powiedzieć, żeby ten układ kierowniczy był jakoś wybitnie precyzyjny, bo jest taki, jakby tam ktoś ten drążek kierowniczy z przodu w jogurt wsadził. Ale przynajmniej grecki, on jest gęstszy. Natomiast co jest ciekawe, to tutaj ta skrzynia biegów, którą Nissan nazwał chyba Xtronic, bezstopniowa, ma wirtualne biegi, więc jak jedziecie, to nie jest tak, że on trzyma go bardzo wysoko na tych obrotach, tylko rzeczywiście macie wrażenie, że pojawia się bieg, tak jakby ona zmieniała ten bieg. W sumie to nawet trudno poznać tak na pierwszy rzut oka, że to jest skrzynia bezstopniowa. Jakbym wsiadł, jakbym zaczął nim jechać, to szczerze mówiąc powiedziałbym, że ma po prostu automat. Natomiast reakcja na gaz, przynajmniej w tym trybie Eco, jest po prostu okropna. A jak będzie w standardzie? Nic się nie zmienia. Naciskacie pedał gazu, puszczam pedał gazu. On nawet nie wchodzi w tryb żeglowania, ale utrzymuje takie 1200 obrotów na minutę. Dodaję ten gaz, czuję jakąś tam dziwną redukcję, jakieś opóźnienie. Tak jakby on dopiero wpiął ten bieg. Zamiast go przytrzymać na tych 2000 obrotów, to on po prostu obniża mu te obroty, co jest totalnie bez sensu. Trzymaj się silny, sprawdzamy jak idzie w zakręcie. A kurna jak dzik, no. Tu lekkie przyhamowanie będzie, uważaj. I składamy się. O, jak czuć ten przód napęd tutaj. Ale jeszcze nie jest tak źle. Trzymaj się silny, teraz będzie w lewo. O matko! O Boże! O, drugi równie cudowny wóz dogoniliśmy, Subaru. Więc jak jedziecie tak normalnie tym samochodem, naprawdę tak normalnie, jakbyście jechali na grzyby w kapeluszu z taczkami z tyłu, to wszystko jest w najlepszym porządku. Nie ma się czego przyczepić, po prostu jedziecie, dodajecie gazu, on przyspiesza, macie wrażenie nawet, że zmienia biegi. Problem zaczyna się wtedy, kiedy na przykład przychodzi Wam kogoś wyprzedzić albo szybko, dynamicznie przyspieszyć. Zmieszczę się przed tego tiratu w tym lusterku? Oj, 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 o! Już miałem brązowo, już miałem żółto, ale się udało. Zobaczymy, czy się utrzyma w pasie ruchu własnym, jak przyjdzie zakręt. Na razie jedzie ostrzeżenie. Dobrze, już trzymam. A, też zresetuję sobie od razu. A teraz nie zresetuję, bo jestem w cruzie. I teraz nabiera prędkości Nissan Qashqai. No, trzyma się w pasie ruchu. I jest, powiem Wam, względnie cicho. Nie jakoś fenomenalnie cicho, ale tego typu crossovery potrafią wydawać z siebie trochę więcej niepokojonych dźwięków podczas jazdy z prędkościami 130-140 km na godzinę. Tu jest znośnie, natomiast tylko zaczyna pikać. O! Dobra, już jadę, już. Ostrzegł mnie delikatnie. Fajny jest ten dźwięk narastający, który pokazuje, który daje Wam znać, że jest niestety, ale za długo jedziecie nie trzymając tej kierownicy. Natomiast, no zobaczcie, teraz puściłem, bo przyhamowałem i nie wszedłem w tryb cruise. Teraz wejdę w niego, o. Natomiast bardzo szybko po puszczeniu kierownicy każe Wam przejmować to kierowanie. W innych autach to jest gdzieś tam 15-20 sekund mija i w tym czasie przejedziecie sobie całkowicie autonomicznie pewnie parę kilometrów. Tak tutaj, zobaczcie, nie minęło 10 sekund, już mam ostrzeżenie. A od ostrzeżenia minęło 2 sekundy i on zaczyna mi pikać. Dobra, już, cicho, wyłączamy to.
Teraz średnie spalanie od momentu, kiedy wyjechaliśmy z Grodziska i znalazłem w komputerze możliwość zresetowania, przejechaliśmy 18,5 km, no tam parę razy mocniej przyspieszyliśmy i mamy 7,7 litra. Jak na dużego crossovera to akceptowalne, ale jak na silnik 1.3 to trudno mi ocenić. Na pewno teraz od tankowania 8,5, od resetu 7,5. Ale teraz sobie jedziemy. O, proszę, wszystkie potwierdzić reset. Tak, mamy od uruchomienia zadana prędkość na ekspresówce 125 km na godzinę i zobaczymy, jakie teraz będziemy mieli średnie spalanie. Bo jednak jak się kupuje takie auto, to myśli się przede wszystkim o ekonomii, żeby to było oszczędne, no bo wiadomo, że nie kupujecie go dla sportu, to już jest pewne, te 158 koni, no to takie raczej wylniałe kacapy, tak się mówi? Wylniałe wałachy, które sobie leżą, no więc to taki Nissan Qashqai dla ludzi, którym się nigdzie nie spieszy w życiu, którzy chcą wsiąść, dojechać sobie z punktu A do punktu B. Według danych producenta ma niecałe 10 sekund przyspieszenia do setki. Wersja, którą jedziemy, jakieś 9,5 sekundy. Prawdopodobnie ktoś zapomniał jedynki z przodu dopisać. Nawet nie będziemy sprawdzali tego dzisiaj naprawdę naszym urządzeniem, bo go nie wzięliśmy. O, teraz mamy ostrzejszy zakręt, sprawdzamy. Ale się składa ładnie. No składa się bardzo ładnie. Nie, autonomię ma naprawdę spoko. Bardzo ładnie tutaj przejedzie ten łuk, zobaczcie. I zobaczcie, średnie spalanie z tego odcinka 5,5 litra. Naprawdę jak na samochód tej klasy, tak duży mimo wszystko i tak przestronny, to jest to bardzo, bardzo przyzwoity wynik. I za to absolutnie szacun. Natomiast w wyposażeniu ma sporo rzeczy klasy premium, bo jest elektryczna regulacja fotela. Tego też? Tego też! I oba mają pamięć tych foteli. Oba mają ogrzewane fotele, oba mają nawet masaż w tym fotelu. O, teraz go sobie pstrykam i czuję i mogę sobie, o, tutaj jeszcze go dopasować. Proszę, i mam kilka tych masaży. Regeneracja, relaks, krzyż na drogę. To weźmiemy sobie krzyż na drogę. W takim razie intensywność, prędkość, wszystko jest ustawione. Proszę. I polega to na tym, że pompuje mi generalnie podparcie lędźwiowe. Pompuje, zrzuca powietrze. Pompuje, zrzuca powietrze. I robi to tylko na plecach, bo w siedzisku nie ma masażu. A regeneracja? Regeneracja. Napompował tą poduszkę po lędźwiach, przeniósł ją troszkę wyżej. O i teraz przeniósł ją jeszcze troszkę wyżej. O i to tyle już. O i wraca na dół. Ale masaż? No, ale ma na przykład wyświetlacz head-up display i to naprawdę duży, naprawdę czytelny, pokazuje prędkość, pokazuje ograniczenie prędkości i jeszcze asystentów pasa ruchu, czyli linię, gdzie jadę, czy trzymam ręce na kierownicy i jaka jest moja odległość przed samochodem z przodu i na jaką prędkość mam ustawioną na tempomacie. I to jest bardzo ładne, bardzo czytelne. Wreszcie nie jest to na plastikowej płytce, jak zdarza się często w tej klasie samochodów, tylko jest to prawdziwy wyświetlacz przezierny. Ma nawet składane lusterka boczne. I to w czasie jazdy. O, i teraz jest jeszcze bardziej opływowy. To jaki jest w takim razie Nissan Qashqai Ken? Zależy, jak go rozpatrujecie, bo możecie rozpatrywać go jako samochód do normalnej jazdy z punktu A do punktu B. Wówczas, kiedy jesteście całkowicie niewymagający, jeżeli chodzi o dynamikę auta i to, jak współpracuje skrzynia biegów z silnikiem. Liczą się dla Was takie rzeczy, jak komfort, przestronność, to, żeby było cicho, miękko, przyjemnie, jak w domowym łóżku. Po prostu kompletnymi ignorantami motoryzacyjnymi jesteście. I wówczas możecie iść do salonu Nissana i sobie śmiało kupić ten samochód. Natomiast wątpię, jeżeli jesteście ignorantami motoryzacyjnymi, żebyście oglądali karoserię. A prawda jest taka, że rozpatrując ten samochód jako auto, które ma dawać jednak trochę radości i frajdy z jazdy, no to niestety, ale Nissan Qashqai Ken nie jest zbyt dobrym autem. Oj, nie jest. Oj, nie jest. Oj, nie. Nie. Jak widzicie, szybko się przebrałem, bo zapomniałem jeszcze, że musimy zrobić
przyspieszenie 0-100 tym samochodem. No to robimy. No tu się będzie działo. D-Mode ma tutaj napisane i ma tryb sport nawet. Nie widzę, żeby tutaj czymś się wyłączało kontrolę trakcji i nie sądzę, żeby to było komukolwiek potrzebne. Producent mówi, że 9,5 sekundy do setki ma wersja z manualem, a z automatem jest szybsza i ma 9,2 sekundy. O! I... Jezusie Chrystusie i Maryjo. 10,94 i naprawdę to jest, kurna, szczyt jego możliwości. To chyba było z wiatrem w plecy. Wrażenie, jakie przy tym robi, to tak jakby te konie tutaj miały zaraz umrzeć. Niby jest ich 158, ale prawdopodobnie 100 ma astmę, a 58 już zdechło. I ten samochód kosztuje, wiecie co, przymknąłbym na to oko, gdybyście kupili najtańszego Qashqai'a za 90 000 złotych. Ale to auto kosztuje 170 000 złotych. A najdroższa wersja z napędem na 4 koła 180 000, matko. I jest jeszcze wolniejsza na papierze. 10,9 to samo, żeby nie było. 10,86. Padł pomysł, żeby zrobić im jeszcze 80-140, czyli tak jak na przykład tir zjeżdża Wam na autostradzie z powrotem na prawy pas, a Wy chcecie szybko od 80 do 140 zrobić pomiar, ale obawiam się, że niestety nie mamy tyle czasu w odcinku, żeby to pokazać.